Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Jesteśmy w okolicach takiego dosyć sporego gospodarstwa. Są dwa domki. Ciekawe, czy da się do nich zajrzeć. Mamy drabiny. Jakaś studzienka. Trzeba będzie na studzienki uważać zresztą. Ale widać gospodarstwo, jak wygląda. Jest całkiem spore. Stare narzędzia. Dach się rozleciał. Komórki jakieś. No zobaczymy. Tędy można przejść, widzę. Albo zwierzęta. Trzeba będzie uważać na studzienki. Bo to różnie może być. Najpierw pójdziemy sobie tutaj do tej chaciny. Tu mamy stary sprzęt. Nie wiem, czy to jest brona. Może brona. W każdym razie stary sprzęt. Przejdziemy sobie tu. Jest naprawdę stara chata. Zobaczcie, tu mamy sanki. Stare sanki. Jakieś drzwi. Opony. Tam mamy starą, taką wysłużoną pralkę wirnikową. Mnóstwo jakichś elementów takich starych sprzed lat. Jakieś beczki. Może sobie odpalimy lampę mimo wszystko. Tu mamy do oszczenia noży takie coś. Bardzo wysłużone. Mnóstwo beczek. Tutaj coś przecieka. To są takie chaty z Bali chyba. Przejdę sobie tutaj. Mnóstwo opon, ale myślę, że to jest wszystko jako śmietnik traktowane. Tutaj już podparta chata. Podparty dach. A tu mamy taki bardzo mały rowerek dziecięcy. Zobaczcie. Malutki rowerek dziecięcy. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Taki gdzieś pod oponami. Taki rowerek. I tutaj wełna. Przejdę sobie tu. Nie wiem, czy to było faktycznie tutaj pomieszczenie mieszkalne, czy po prostu stodoła. Ciężko powiedzieć, ale bardzo ciekawy koszyk taki. Kolejne pomieszczenie tej chaty, w której mamy jakieś znicze, ale takie dosyć nowoczesne. No i tutaj mamy żelazko. Takie ale elektryczne jest. I taka narta. Narta taka. I tutaj nie wiem, jak to się nazywa, ale to chyba jest do wołu się przyczepia. Tak mi się wydaje. Nie jestem tutaj specjalistą w tej kwestii. Ale na pewno mamy tutaj telewizor. Taki stary. Zresztą jest napisane Rubin to jest. Rubin tam cyrylicą napisane jest. I to jest tył tego telewizora, a tu jest przód. Mamy takiego leciwego rubina. Po prostu.
leciwy rubin. I tam całe wnętrzności tego rubina pozostawione. Tu jakieś deski. Ciężko powiedzieć. Jakieś kółka do wózka najprawdopodobniej. No tak to wygląda. Ale chacina jest bardzo fajna, aczkolwiek bardzo już podniszczona i całkiem możliwe, że gdyby nie te podpórki, to dawno by się rozwaliło to wszystko. A tutaj widzicie taki błękitny kolor na tych ścianach, typowy dla tego typu miejsc. Ale stara chateńka, nie? No bardzo Wszystko stara. klepisko. Bardzo stara i cały czas zastanawiam się, czy to jest chata, czy po prostu pomieszczenia gospodarcze, no nie wiem. Mogą być pomieszczenia gospodarcze, bo tu jest za dużo maszyn, wiesz? I za dużo też wejść i wyjść. Więc to musiało być może duże gospodarstwo. No, ale to jest ciekawe, to jeszcze by szło coś z tego zrobić. Tutaj, to zobacz, to działa, patrz. Widzisz? To działa. No kręć, kręć. Można było coś naostrzyć jeszcze. To jest naoliwione w ogóle, widzisz? Nasmarowane. To co? Niesamowite to ale jest. działa. Działa. Za tamtymi drzwiami znalazłem taki stary telewizor. Też, bo tam też jest telewizor. No? No, To ja myślę, że to była graciarnia, wiesz? możliwe. Potem. Na sam koniec, nie? Czyli tutaj telewizor. A jest, ale ja tam głęboko nie będę wchodzić, bo się nie zmieszczę. Ale tutaj dużo jest takich starych narzędzi rolniczych. No i telewizor kolejny. Być może je tu dawali, jak już im się zużyły. Tak myślę. Okej. Spróbujemy teraz podejść tam i zobaczyć, co tam jest w tamtych pomieszczeniach. Jest druga chata. Wydaje mi się, że mieszkalna tego gospodarstwa. A tutaj po prawej stronie jest wychodek. Tak to przynajmniej wygląda. Poczekam na Olę, żeby razem iść jednak mimo wszystko. Zobaczcie, to jakaś miska. Wychodzimy stąd? Idziemy teraz do tego głównej części mieszkalnej, nie? No. Dobra. Przejdziemy teraz tu. Wyłączymy na razie. O, tak. Tu. Przejdziemy tu. Tu. Idziemy tędy. Tak, żeby nie wpaść. No to może być różnie, nie? Na razie. Gdzieś musi być studnia, No. gdzieś musi być sądy. Ono zazwyczaj jest w takich miejscach, więc trzeba uważać po prostu. Ale gdyby tu się przedostać, tu jest coś. Tak? Aha. Jest głęboko. Ale jak obejdziemy to wokół w ten sposób, no to damy radę. Tak, jest dziura. No kurde. Gdzieś nam wpadło. Tak, wpadło. Tu jest dziura, tu jest szambon. Musimy naokoło przejść, wiesz? Tak. Czyli tędy. Tędy musimy przejść. Ja to sądzę, chyba kiedyś też. Może zwierzę. Okej. Ale to żeśmy mieli. O, może tu się uda przejść. To, że... Paczka? Tak, no. Paczka taka. Będzie gorączka. Myślisz? Aha, o Jezu.
Idziemy, idziemy. Wow. Strasznie się tu wszystko zawala, ale zobaczcie. Stare rzeczy. Tkanki. Słuchaj, naprawdę stara chata. Bardzo dużo przedmiotów takich naprawdę leciwych. Najnowszy to może być ten grill. Tutaj na herbatę takie coś, czy na mleko, widzisz? Tak. Albo na wodę. Albo na wodno, dokładnie. Tam już nic nie ma. A tu? Tu się nie da przejść. A tu trzeba uważać, żeby się to nie zawaliło. O, tu się da przejść. O. Tutaj zwierzęta żyły. Może i nadal żyją. Tu mamy tak jakby jakiś kot miał żyć, kura. Jakieś zwierzę. Da się będzie przejść do części. Tak, tak, ale trzeba bardzo uważać, wiesz, bo tu jest słabo. A tu mamy takie specjalne krzesełko, żeby krowy doić. Zobaczcie. Tu taka zasłona była. Piękne beczki ogromne takie do kiszenia kapusty najpewniej. Stara taka miotła. Taka typowo od miotlarza. Tędy się wchodziło. A tu już mamy mieszkanko, dom właściciela. Zobaczcie, jak wszystko się zachowało. Dzień dobry. Dzień dobry. Pełno pajęczyn. Tutaj zapewne spał. Cała chata jest mocno już zdezelowana i każdy krok może ją rozwalić. Ale zacznijmy tutaj od prawej. Telewizor tyłu. Tu mamy lampy jakieś rowerowe, stare na dynamo. Jakieś krawaty porozrzucane. Krzesła w oknach. Zegarek, zobaczcie. Zegarek i żelazko. Ale takie nowoczesne w miarę. Tu mamy jakieś szpargały. Ktoś słabo pisał, niestety. Taka drżąca ręka, stara ręka. Tu mamy piękny obraz nad łóżkiem i krzyżyk. I bardzo podobny, delikatnie większy krzyżyk nad drzwiami. Tu szafka już nie wytrzymała i się przewróciła, ale w niej jest mnóstwo pokali, kufli, czy jak to zwał, szklanek. Tu jakaś stara kaseta. Tu się już mocno wali. Termometr taki w truskawki. Bardzo ładny zresztą. No i Maryja z dzieciątkiem. Madonna. Tutaj też są jakieś zegary. Ogromna latarka, taka szperacz taki. Spirytus mrówczany. Spirytus mrówczany. Ciekawe do czego to. I z czego? No właśnie, ale tu mamy taką orwą. Opakowanie co prawda tylko, ale taśmę magnetofonową. Orwą, pamiętam ją.
Tu dużo metrów jest, takich do mierzenia starych. Piec, tu się zawala, trzeba stać w rozkroku. Tam spirytus salicylowy. Szklanki, szklaneczki. Ta chata jest pochyła dosyć. A tam mamy jakiś grzejnik najprawdopodobniej. Tak mi to wygląda, bo piecyk. Nie wiem co to jest w ogóle. Może wy wiecie co to jest. A tu przyprawy, pieprz. Chyba ziele angielskie. I przyprawy do rosołu. Może mieli kury, to i rosół był często. No i mnóstwo jakichś innych rzeczy. Ciekawych zresztą. I tu 3 pary okularów. Zapalniczki. Tak nawrzucane troszeczkę. Książeczka do nabożeństw. I szampon. Szampon tatarako chmielowy. A jaka data? Nie znajduję daty niestety. Ciężko mi powiedzieć, ale jeszcze trochę go tam jest. I tutaj piec. I nad piecem, tu się zawala, nad piecem piękne obrazki, takie talerze namalowane. Może uda mi się jakoś to bliżej pokazać. Tak zrobimy. Tu jeden taki obrazek spadł pewnie stamtąd, a tu są te inne obrazki, całe w pajęczynie. Ciężko w ogóle do nich się dostać, żeby je z bliska pokazać, ale przedstawiają taką chacinę starą. Przez chwilę myślałem, że tam są owieczki, ale to są po prostu takie kamienie. Dobra. Tu lodówka otwarta. O, taki grzebień. Moja babcia miała do takich bardziej gęstszych włosów. I znów taka truskaweczka. Zobaczcie, żelazko, lustro, pełno truskaweczek. I kalendarz sanktuaryjny z 2014 roku, a właściwie na 2014 rok. Tutaj stare radio i kuchenka Ewa. Zobaczcie, tak to wygląda. Przejdziemy sobie do ostatniego pokoju, który jest mocno zapajęczyniony i dosyć niebezpieczny, bo tu się wszystko wali i ktoś rozdrapał jakieś zwierzę ze wściekłości po prostu. Pełno pierza tutaj jest. O, pierze najgorsze. No. Zobaczcie co tutaj jest. Taki stół, ubrania starszej osoby. Tu takie radyjko jest i piękny taki wazon. Taki troszkę uszczerbiony, ale nadal bardzo ładny. Zobaczcie jak to wygląda. Piękny jest, naprawdę. Jakieś książki. Tutaj taki kasetowy magnetofon jeszcze z kasetą i z anteną. Pordzewiały. No, wygląda bardzo fajnie. Cały zapajęczony zresztą. Tam jakieś kubki. U góry też coś tam jest. To jest chyba jakiś grzejnik. Tak, to jest grzejnik, ja tam nie będę podchodził, bo jest dosyć ryzykownie. Tutaj jakieś lustro. I tu mamy... O, taki właśnie mieliśmy w domu. Grundig. Magnetofon
szpulowe, Grundig. Ciekawe, czy w środku jest. Jest! I to całkiem nowy. Znaczy nowy, wysłużony, ale fajny. Zobaczcie. ZK-120. Grundig. Jeszcze z taśmami magnetofonowymi, szpulowymi. Grundig. Niesamowite. Ta kaseta tu jest tylko tak położona, ale tutaj są te szpule. Szpulowy magnetofon Grundig ZK-120. Zasłonimy go oryginalne zapięcie. Tam u góry mamy przetwory. Tutaj taki jak to zwykle krzyżyk. A tu obrazki Serce Maryi i Serce Jezusa. Co tu tam jest? Grzejnik to jest chyba, wiesz, tak to wygląda, no. Taki grzejnik. Mnóstwo kaset. Widocznie słuchali dużo muzyki. Podłoga jest naprawdę niewyraźna. Tu stara paprotka. I tu już mocno skrzynia, taka posagowa, ale bardzo zniszczona. Niestety tak to wygląda. Zajrzymy tam do środka. Potem sobie przejrzymy. Takie małe okienko. Tu jeszcze jest taki obrazek. A, zobacz. Jachty, statki. Taki obraz. Pięknie to wygląda, naprawdę. No. Cóż za rarytas. Skorzystam. Bateria mi się rozładowuje. Ładne to jest, powiem Ci, naprawdę. Tu pewnie stał piec. No i ten pokój był zamykany. Ktoś się zamykał w tym pokoju. Może mieszkali wiele osób, albo była tu sypialnia. Raczej sypialnia. Dobrze. Tu znowu są okulary. Takie stare. I powolutku będziemy opuszczać to miejsce. Jeszcze mnie intryguje, co tu jest. Aha. A, to jakiś przyrząd. Nie wiem, co to. Ciężko powiedzieć. Jest mojej musztardy. Dużo latarek w każdym razie. I powoli będziemy wychodzić. Nie wiem, czy się uda tędy wejść. Nie uda się, tam jest przybite, już patrzałam, wiesz? Aha. No to nic. Będziemy szli z powrotem przez te wszystkie pokrzywy. A tutaj mamy tą miotełkę do błogosławieństwa, tak? Że święconą wodą, tak? No, To jest chyba to. tak było. Ja na początku myślałam, że do wymiatania, wiesz, z pieca, Ale to jest ale do... nas widzowie uświadomili, zobacz, rajstopki. Ojej, jakie I malutkie. dziewczynki z kotkiem, No. Więc dzieci tu musiały mieszkać. To położymy to tutaj. O, i w tamtej miejsce pewnie prali. Oj, chodźcie tutaj. Jest bardzo niebezpiecznie tu, bo dom praktycznie się rozwala. Spoknęła na te deski. Czyli można nogę złamać. Można. Ja ci utoruję trochę, wiesz, bo ja mam długie spodnie. Dobra. O.
wrócimy chyba tak jak żeśmy przyszli, bo to było najmniej dla ciebie do pokucia, nie? Tak, tak. Więc wracamy to, co żeśmy Będzie mi przyjemnie. wydeptali. Dobry. Chyba nie, no, chyba tak samo wrócić. No. Mogę tutaj tędy przejść, No. ci to zrobić, tylko uważaj na mrowisko. I badaj, bo to jest mrowisko, to jest takie spore. Czyli tak naprawdę to było dla zwierząt. To po prawo, po lewej, to. Też Zobaczymy, jest coś, to trzeba też. uważać. To jest tak jakby potok. No, trzeba uważać, żeby to nie wpaść tam. Poczekaj, to muszę poplakać. No. Ja? Nie, to jest tak głęboko. No. Ale, po Ale prostu mokro? jest chyba, nie, ale jest po prostu chyba nierówno. Może kiedyś to był potok, wiesz? Tak, i tutaj wracamy na obie strony. O. No, mógł być potok kiedyś. Ciekawe co to jest, nie? To? Też jakaś stodoła. To mogła być tak. Bo tam jest takie zagaszone wejście, dlatego tu jest wydeptane. Tak. Tam coś może chodzić. Widzisz, tu jest Może jakieś zwierzę. Dobra, chodźmy. jakaś maszyna. Może się tam z zewnątrz zobaczyć. Słuchajcie, no widzieliście naprawdę kawał fajnej eksploracji. Przynajmniej ja jestem zadowolony. Fajnie było. No. Mi się to podobało. Fajnie, co? No. Wszędzie drabiny. Ja nie wiem, czy te drabiny nie służyły do tego, żeby właśnie siano ładować gdzieś tam do góry. Mhm. Ale był moment, kiedy byśmy mogli wpaść do tego. Ty mówiłaś akurat, że Żeby uważać na szambo. na bo szambo, nie ja patrzę, a tam jest szambo, jeszcze deski przegnite, jakby ktoś już wpadł tam. Tak to wyglądało. Nie? No. I zobaczcie, wszędzie są te drabiny. Wszędzie drabiny. Nie, tam nic nie ma. Widzisz? To muszę jakoś... No zerknę, ale wątpię, żeby coś tam było takiego. Nie, narzędzia gospodarcze, a tam jest pusto. Prawdziwa rola. Wielkie gospodarstwo. No, tędy może i traktor wyjeżdżał. Wiesz? Mogło tak być. Tak, bo duże. Ogromne, no. Zwierzęta. I tu takie okienko, widzisz, to jest wręcz tak ulepione, jakby było ulepione. No. Ładnie to wygląda, nie? No. Dobra. Tak, tak. Dobra, słuchajcie. Będziemy teraz powolutku zmierzać do myśleliśmy, że to ktoś tam od nas, że ktoś zatrzymał się z powodu nas, ale nie, to jest droga po prostu taka równa. Ja wam coś jeszcze pokażę. Coś wam pokażę, bo zaintrygowało mnie to jeszcze przed pożegnaniem. Zobaczcie. Maryja. Widzicie? Piękna kapliczka, taka mała. Nie wiem, czy było mnie słychać, ale piękna kapliczka koło drzwi Maryi. Jak wychodzono tutaj, to mogli od razu się pomodlić. I to jest kasztan? Tak. Kasztan, czyli mieli jeszcze kasztana przed domem. Na pewno jest to leciwe drzewo, więc to nie jest tak, że ono się tutaj pojawiło niedawno. Chata z Bali. Piękne okienka malutkie. Dach z eternitu, pewnie już po odnowieniu, bo wcześniej może i strzecha była. Ale chata już się zawala. Tak naprawdę jeszcze chwila, a wszystko ziemia pochłonie. Dobra, będziemy się żegnać. Słuchajcie. Co? No? Akumulator do wymiany. All my life
Koniec zdjęć. No to akurat starczyło po prostu na koniec. Słuchajcie, trzymajcie się. Cześć!